Minęło 2 lata, upłynęło gdzieś 160 000, przy 150 przestałem liczyć. Mnóstwo czasu, problemów, nieprzespanych nocy, które poświęciłem na szukaniu części. I w końcu dzisiaj mogę Wam zaprezentować samochód, który jest skończony. Słuchajcie, zapraszam Was do odcinka, w którym prezentuję swojego Forda Mustanga z 1966 roku. Zapraszam. Ci, którzy włączyli ten odcinek po raz pierwszy i nie do końca mnie znają, muszą kliknąć w ten odcinek, bo tu od tego odcinka wszystko się zaczęło. W tym odcinku mówię, jak kupiłem ten samochód i co było powodem kupienia właśnie Mustanga. Tam jest cała historia. Dam Wam linki do wszystkich filmów, które są związane z tym Mustangiem, czyli począwszy od zakupu, poprzez pokazanie wszystkich części, poprzez bycie i wizyty częste u blacharzy, którzy przygotowywali ten samochód pieczołowicie, że tak powiem, pieczołowicie i skrupulatnie, by wyglądał tak, jak wygląda. Słuchajcie, może na początku zaczniemy od karoserii. White snow, red sky, reach up for so high, blue eyes, fake cry. Pomysł na kolor urodził mi się po teście Mazdy. Słuchajcie, to właśnie kolor Mazdy, ten Red Crystal, był inspiracją do stworzenia tego właśnie koloru. Słuchajcie, tak naprawdę to ten kolor był takim moim wymysłem i receptura, którą zrobiliśmy wraz z lakiernikiem, trwała, słuchajcie, z 2 tygodnie, zanim wykombinowaliśmy, że ten kolor akurat chcemy zastosować. Jak wbijemy kod WIN, to po kodzie mamy kolor taki niebieski. On z fabryki wyszedł niebieski, więc nie mogliśmy zachować koloru oryginalnego, bo po prostu ten samochód byłby arcybrzydki. Podjęcie decyzji nie było proste, bo nie wiedzieliśmy do końca, jaki kolor będzie się podobał ludziom, którzy będą wynajmowali ten samochód do ślubów czy też do teledysku. Bo na początku chciałem zrobić ten samochód tak, żeby móc na nim troszkę zarabiać, ale jak zacząłem liczyć, ile pochłonęło finansów ta cała operacja, to stwierdziłem, że jednak szkoda będzie wynajmować ten samochód i patrzeć, jak niszczeje. Niszczeje w taki sposób, że na takich weselach nikt za bardzo nie dba o to, czy ten Twój samochód, nie wiem, wróci bez rysy, czy też bez uszczerbku na lakierze, czy na fotelu, nie będzie porwany itd., itd. Przejdźmy do samego serca tego właśnie samochodu. Słuchajcie, z chwilą, kiedy dostarczyli mi ten samochód na plac, byłem pozytywnie zaskoczony, gdyż silnik został zmodernizowany już tam, będąc w Ameryce. Się okazało po bardzo wnikliwej inspekcji, że to nie jest 4,7, tylko 5,0. Stąd chyba może ktoś nalepił nalepki GT350. Tak mi się wydaje. Ale oprócz tej modernizacji z 4,7 na 5,0 dostawił jeszcze też m.in.
klimatyzację, co jest naprawdę bardzo rzadkie. To są takie zestawy i sety, które można oczywiście kupić w Ameryce. Dodatkowo, słuchajcie, żeby prowadzenie tego auta było zdecydowanie lepsze, wspomaganie kierownicy, co daje zdecydowanie lepszą jakość prowadzenia, przede wszystkim komfort, ale o prowadzeniu i o samych odczuciach to może troszeczkę później. Dodatkowo oczywiście został wstawiony fajny gaźnik, który jest zdecydowanie lepszy od tego seryjnego, plus przewody, które dobrze działają. Bardzo te dwa elementy były naprawdę dosyć drogie, z tego co potem sprawdzałem. Ja natomiast nie kupowałem nic z tych podzespołów, bo już one były. Musiałem dokupić, tak jak już wcześniej mówiłem na filmach swoich poprzednich, które możecie tutaj w linku sobie kliknąć i obejrzeć, to oczywiście chłodnice i cały ten pas, akumulator i różne takie podzespoły, których ich nie było. Dodatkowo, jeżeli chodzi o pompę hamulcową, to wymieniłem z tak zwanej jednogarnkowej na dwugarnkowej. W nomenklaturze wszystkich, którzy posiadają takie Mustangi, to właśnie to się mówi, właśnie nazywa jednogarnkowa i dwugarnkowa. Więc ta modernizacja przyczyniła się do tego, żeby zdecydowanie lepiej móc odhamować prawie 2,5-tonowy samochód, bo tyle prawdopodobnie waży. Oprócz tych dodatków, o których wspomniałem, czyli klimatyzacji, wspomagania i tych trochę lepszych hamulców, jak i gaźnika, jak i przewodów, wstawiliśmy wentylator elektryczny, gdyż seryjny, oryginalny nie radzi sobie z odprowadzeniem ciepła w tym samochodzie i ten samochód jest podatny na przegrzanie. Więc elektryczny wentylator wraz z termostatem działa idealnie, co nie powoduje uzyskiwania większych temperatur właśnie podczas jazdy, czy też stania w korku, czy podjeżdżania od skrzyżowania do skrzyżowania. To, co było dużą niewiadomą, to czy działa po prostu ten dach. Ten dach automatycznie się zamyka i otwiera. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? To patrzcie. Po zdjęciu dachu ten samochód nabiera w ogóle innego charakteru. Nabiera tak zwanej magii i jeżdżąc tym samochodem po bulwarach czujesz się naprawdę bardzo wyjątkowy. Po złożeniu dachu oczywiście i tak musisz wyjść, bo musisz założyć taki właśnie pokrowiec, żeby schować ten cały mechanizm. On nie jest estetyczny, więc producent wymyślił sobie taką specjalną kapę. Tej kapy nie było, więc musiałem to zamówić specjalnie po to, żeby móc właśnie wykonać taką operację, jaką zaraz wykonam. Tak jak już mówiłem, jak zdejmiesz dach, w ogóle ten samochód nabiera innego charakteru. Jest bajeczny. To, że jest taka pogoda, jaka dzisiaj jest, a jest prawie 30 stopni, to jazda ze zdjętym dachem po prostu należy do mega przyjemności. Tak naprawdę, tak jak się prowadzi ten samochód, to Wam za chwilę o tym powiem, ale jeszcze wróćmy do tego wnętrza. Wnętrze jest perłowe. Może nie do końca komuś się będzie podobało, ale jeżeli chodzi o te elementy skórzane, nie ma tak naprawdę na rynku amerykańskim innego odcienia tego czerwonego, bo oczywiście jak już zdecydowaliśmy się być w kolorze czerwonym, no to musieliśmy kontynuować. Ale jak już wcześniej też mówiłem, wnętrze tego samochodu, jeżeli chodzi o fotele i wszystkie kanapy, były już zrobione. My dołożyliśmy wszystkich starań, żeby odtworzyć wszystko tutaj wewnątrz. No i oczywiście cała deska i wszystkie elementy na niej się znajdujące zostały odświeżone. Powiem Wam, że wszystko działa i to bez zarzutu. No oczywiście radio, które jest tutaj, jest to taki zamiennik, który odbiera nasze fale. Jest możliwość podłączenia też innych iPodów, czy nawet zmieniarki, czy wzmacniacza, który siedzi tutaj z tyłu. Są wymienione głośniki, są specjalnie zrobione boczki na zamówienie, ale to już tam też było zrobione, w których siedzą głośniki z przodu i z tyłu. Seryjnie tego nie było w tym samochodzie, więc jakby tutaj musieliśmy
chcieliśmy dozbroić, no bo muzyczka podczas jazdy jak najbardziej mile widziana. Wszystkie te dodatki, takie jak te elementy, czy kierownica, czy też lusterka, czy te trójkątne szybeczki robią naprawdę spektakularną robotę. To wszystko do Ciebie tak przemawia i tak wszystko się Tobie podoba, że to, że on jest bardzo stary, to schodzi na drugi plan. I to, że się prowadzi, za chwilę powiem jak, to też schodzi na drugi plan. Po prostu magia w tym samochodzie jest taka, że zapominasz o wszystkim i chcesz nim jeździć. Dosyć charakterystyczny jest umiejscowiony na środku wlew paliwa, gdzie odkręcasz wielki, bardzo ciężki korek, no i oczywiście dostajesz się do wlewu. Fajnie to wygląda podczas tankowania, kiedy na środku wciskasz sobie po prostu takiego węża i tankujesz. Bardzo fajnie i oryginalnie jest to zrobione. Bardzo fajny znak fordowski, który przypomina, że masz do czynienia z Mustangiem. Bagażnik jaki jest, to zaraz Wam pokażę. Zamki, które są zamontowane, nie należą do pierwszej świeżości i naprawdę trzeba się postarać, żeby otworzyć. W środku znajduje się, że tak powiem, spartańskie wykończenie, gdyż takie było oryginalne i takie właśnie zachowaliśmy. Tu znajduje się wzmacniacz i oczywiście charakterystyczny wlew tego paliwa, który idzie przez bagażnik do nowego zbiornika, bo samochód był uszkodzony tyłem, więc musieliśmy zakupić nowy oczywiście zbiornik. Słuchajcie, ja tak naprawdę zabieram Was teraz na przejażdżkę. Zobaczycie, jak są moje odczucia podczas takiej jazdy. Ja oczywiście już wcześniej jeździłem, ale dzisiaj specjalnie dla Was zrelacjonuję, jak jeździ się Fordem Mustangiem z 1966 roku. Jedziemy. Po uruchomieniu silnika, wrzuceniu biegu w automacie dosyć leniwym, wzbudzamy 5-litrowy silnik, który nie wiem ile ma mocy, nieważne. Ważne, że pracuje naprawdę wykwintnie. Ja zaraz Wam opowiem, jakie płyną wrażenia z jazdy Mustangiem z 1966 roku. Jazda Mustangiem bez dachu w ogóle nabiera innego po prostu charakteru. Tak jak teraz w tej chwili się czuję, to naprawdę nie umiem Wam tego opisać. Musielibyście przyjść tutaj, się przejechać i zobaczyć tak naprawdę i poczuć, jak jest za kierownicą tego samochodu. Oczywiście moc, jaką dysponuję w tym samochodzie, jest dla mnie zbyteczna, bo tak naprawdę ja nie będę z niej w ogóle korzystał. Już pierwsze kilometry naprawdę należą do przyjemności. Pokonywanie kilometrów, pokonywanie drogi w takim bardzo powolnym stylu i szarmanckim stylu należy do przyjemności, do dużego komfortu. Dlaczego? Nie wiem, czuję się częścią jakiejś historii. Zwracam uwagę też między innymi na to, że ten samochód nie prowadzi się jak typowa rajdówka. Ten samochód po prostu jadąc w nim na wprost, każde koło chciało odjechać w inną stronę. Jak dodaję gazu, ten samochód przyspiesza oczywiście. Budzi się ten 5-litrowy silnik, aczkolwiek mam obawy, że nie jestem w stanie zapanować nad tym samochodem. Wcześniej mówiłem a propos tych hamulców i musisz tak naprawdę logistycznie podchodzić do tego i jeżeli widzisz, że już jest czerwone światło, musisz zacząć hamować, gdyż te hamulce nie są naprawdę dobre.
Właśnie to zrobiłem, odhamowałem. Żaden samochód, ale to naprawdę żaden samochód nie zrobi takiego wrażenia. Ludzie do Ciebie się uśmiechają i nawet jakbyś miał mega zajebisty samochód, czy Porsche, czy Lamborghini, czy Bentleya, czy cokolwiek, to nie zrobi takiego wrażenia jak ten samochód. Ludzie uśmiechają się Tobie, życząc szerokiej drogi. Tak samo jak w Porsche 993, o którym kiedyś już robiłem odcinek. Nie umiem Wam opisać, nie umiem naprawdę Wam opisać tego, co się dzieje podczas kiedy prowadzisz taki samochód. Naprawdę przyjemność i doznania płynące z jazdy takim samochodem z chwilą, kiedy na zewnątrz jest prawie 30 stopni, te wrażenia są nie do opisania. Naprawdę, to jest czysta taka przyjemność. To jest właśnie te podziękowanie za te 2 lata ciężkiej pracy, którą włożyłeś w ten samochód. To właśnie ta satysfakcja, że dałeś drugie życie temu autu. Nie wiadomo, czy na przykład, nie wiem, w 1966 roku, kiedy ktoś odebrał sobie ten samochód z salonu, przewiózł swoją rodzinę, spłodził syna, który może, nie wiem, był kimś, może jest artystą, nie wiadomo. Nie znasz tej historii, po prostu jadąc tym samochodem czujesz się, jakbyś przeniósł się w 1966 rok i naprawdę czujesz to, co czuli ludzie w tamtych latach. To po prostu jest niesamowite, jak jeździsz tym samochodem, podążasz i połykasz kilometr za kilometrem, kosztując i delektując się. Wow, świetnie. Pewnie zastanawiacie się, jak prowadzi się Mustanga z 1966 roku. Powiem Wam, nijak. Wiecie dlaczego? Bo każda część tego samochodu chce jechać w swoją stronę. Nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje, mimo że zostały wymienione amortyzatory, stabilizatory, pióra, sprężyny, łączniki, drążki, wszystko zostało doprowadzone naprawdę do perfekcji. Po prostu ten samochód tak ma. Jedziesz i obawiasz się tak naprawdę, czy trafisz w drogę, jeżeli przyspieszysz do 80 km na godzinę. 5-litrowy silnik, który jest połączony z automatyczną skrzynią biegów, radzi sobie znakomicie z tą wagą. Muszę przyznać, że ta ilość tych koni i litrów nie jest mi potrzebna, bo jadąc 40 km na godzinę, delektując się wpadającym słońcem do samochodu, naprawdę nie potrzebuję przyspieszać i jeździć szybciej niż 40 km na godzinę. Naprawdę muszę przyznać, że jazda taka powolna dostarcza bardzo dużo przyjemności z prowadzenia tego auta. I mimo że się ten samochód w ogóle nie da prowadzić przy większych prędkościach, to naprawdę uważam, że jest ok. Muszę się Wam do czegoś przyznać. Z chwilą, kiedy kręcimy ten materiał, auto jest już sprzedane. Przyjechał klient, złożył mi ofertę nie do odrzucenia. No i teraz mam nadzieję, że powędruję do kogoś, kto będzie dbał o niego i doceni to, że włożyłem tyle pracy. Słuchajcie, ja kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek to będzie właśnie poświęcony tym wszystkim pytaniom, które były na Instagramie. Oczywiście z tego miejsca chciałbym zaprosić Was wszystkich do śledzenia mnie na Instagramie, bo tam naprawdę dużo się dzieje. No i oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału, no i oczywiście wciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być ze mną na bieżąco. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku Strzała. Cześć!